Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test nowego Nissana Townstar, czyli przedstawiciela ginącego już gatunku kombivanów, który to pokazuje, że wcale nie jest to dobry rynkowy trend dla osób poszukujących samochodu rodzinnego. Pokazuje ten model przy okazji, co oznaczają alianse w motoryzacji. Egzemplarz, który dostałem, jest w najbogatszej wersji Tecna. Startujemy! Dodatkowo testowany Townstar ma silnik benzynowy 1.3 DIGT 130 koni połączony z 6-stopniowym manualem, przy czym jest to jedyna jednostka napędowa przewidziana do tego modelu, więc nie jest to żaden wyróżnik auta, które prezentuje na filmie. Pod kątem wyglądu wersje wyposażeniowe wprowadzają za to zmiany, ponieważ w testowanym Tecna liczyć można na 16-calowe felgi aluminiowe, podczas gdy w niższych są stalówki w takim samym rozmiarze. Poza tym Tecna i środkowa odmiana Biznes wyglądają z grubsza podobnie i dopiero w bazowej Accenta widać cięcia, bo tam nie dostaje się zderzaków, lusterek czy klamek w kolorze nadwozia, zatem wtedy wygląd Townstara w osobowym wariancie kombi zbliża się bardziej do dostawczej wersji van. W testowanym, najbogatszym wcieleniu samochód prezentuje się z kolei naprawdę przyjemnie dla oka moim zdaniem, bo chociaż wiadomo, że w przypadku nadwozia tego typu nie ma się czym zachwycać, to przód w testówce został dobrze zaprojektowany w takim neutralnym, schludnym stylu, a czerwony lakier metalik dodaje całości uroku, wymaga on dopłaty 2400 zł. We wnętrzu daje o sobie znać fakt, że Nissan jest w aliansie z Renault, ponieważ w tym obszarze spora część elementów pochodzi właśnie z samochodów tej francuskiej marki, z domieszką Daci i mam tu na myśli np. kierownicę, zegary czy panel klimatyzacji. Jeśli komuś nie przeszkadza sam fakt, że tak się dzieje, to kabina Townstara, podobnie jak nadwozie, wizualnie wypada moim zdaniem ok. Samochody tego typu kupuje się jednak ze względu na to, co można zmieścić w tylnej części kabiny i dostęp do bagażnika jest w Townstarze fatalny, to znaczy samo otwieranie tutaj jest ok, ale obok niego nie ma żadnego miejsca, gdzie można chwycić klapę. Ponieważ w sąsiedztwie przycisku otwierającego wszędzie tutaj mamy ostrą krawędź i jak się chwyci tą klapę, która do najlżejszych nie należy, żeby ją otworzyć, unieść, to palce cierpią i jest to naprawdę kiepskie rozwiązanie. Nie wiem, jakim cudem nikt w Nissanie tego nie wychwycił w trakcie fazy projektowania. Sam kufer po uniesieniu klapy robi bardzo pozytywne wrażenie, ponieważ mamy tutaj 775 litrów do linii półki, 1030 litrów do linii dachu. Przestrzeń ta cechuje się również bardzo niskim progiem załadunkowym, ogromnym otworem, a także regularnymi kształtami. Jeśli chodzi o praktyczne dodatki, to po obu stronach mamy haczyki na różnego rodzaju torby. Z lewej strony znajduje się dodatkowo gniazdo 12V. Z obu stron spotkać można również niewielkie skrytki w nadkolach. Zestaw naprawczy znajduje się za to w mocno niestandardowym miejscu, ponieważ ukryty on został pod podłogą na miejscu pasażera. Tylne drzwi, co może się przydać na niejednym parkingu, otwierają się przesuwnie. Kryją one drugi rząd siedzeń, niewyposażony niestety w rozkładany podłokietnik. Składając oparcia w proporcjach 2/3, 1/3 uzyskać można maksymalne zdolności ładunkowe samochodu, dostaje się wtedy z grubsza płaską podłogę. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki bezpieczny i spory zapas wolnej przestrzeni, nawet pomimo obecności rozkładanego stoliczka. Nad głową jest jeszcze lepiej, ponieważ tam nawet konkretnie się prostując od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki ogromny margines. Tunel środkowy nikomu nie powinien przeszkadzać, ponieważ w testowanym modelu nie istnieje. Tak wysoka linia dachu pozwoliła wygospodarować dodatkową półkę na górze. Nad głowami osób siedzących w pierwszym rzędzie jest ona całkiem pojemna. Z niestandardowych schowków wypada wymienić również te znajdujące się na podszybiu. Jeden jest otwarty, drugi zamknięty. Znaleźć w nim można gniazda do ładowania, 2 USB, jedno 12V. Przydać się one mogą, aby zasilić smartfon, który może zostać umieszczony w takim uchwycie. Gdyby ktoś z niego nie chciał korzystać, to może go zdemontować. Ewentualnie, gdyby komuś chciało się w innym miejscu mieć telefon, z drugiej strony, no to można go sobie przekładać. Poza tym mamy bardziej typowy schowek w podłokietniku. Tutaj na dole w wersji Tecna mamy półkę z indukcyjną matą do ładowania telefonu. Jest w okolicach dźwigni zmiany biegów kolejna półka oraz schowek przed pasażerem, który wysuwa się tak, co jest moim zdaniem bardzo złym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę, że czasami siedzi ktoś tutaj, kto ma nogi i pytanie, co ma z nimi zrobić, gdy ten schowek będzie się otwierał.
Tak jak wspominałem na początku testu, cennik Townstara składa się z jednego silnika i 3 półek wyposażeniowych i aby było jeszcze prościej, każda z nich jest droższa od poprzedniej, około 10 000 zł, a możliwości dodawania pojedynczych opcji ograniczone zostały do minimum. W bazowej Accenta dostaje się dosyć skromne wyposażenie z porcją oczekiwanych w 2022 roku systemów bezpieczeństwa, światłami LED, czujnikami parkowania z tyłu, manualną klimatyzacją czy radiem, ale generalnie jest to wersja bardziej dla klientów, dla których liczy się przede wszystkim pakowność Townstara i tyle. Środkowa odmiana Business dociąga wyposażenie do przyjemniejszego podczas codziennego użytkowania poziomu dzięki m.in. dostępowi bezkluczykowemu, systemowi inforozrywki z 8-calowym ekranem dotykowym, integracją ze smartfonami, kamerze cofania i czujnikom parkowania też z przodu. Z kolei Tecna to propozycja dla osób, które nie muszą aż tak bardzo oszczędzać i planują testowanego Nissana użytkować dużo, bo wtedy na pewno docenią kamery 360 stopni, fabryczną nawigację, dwustrefową klimatyzację automatyczną czy relingi dachowe. Gdyby ktoś celował w najrozsądniejszą moim zdaniem środkową wersję Business, to dopowiem jeszcze ile Townstar kosztowałby, gdyby wziąć go w leasingu operacyjnym i wykorzystam tu przykładową ofertę przygotowaną przez partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska na egzemplarz z dołożonym lakierem Metallic za około 120 000 zł. Operując teraz już kwotami netto, przyjmijmy 20% wpłatę własną, co daje 19 724 zł, 4-letni okres leasingu, a także wykup końcowy 30%, czyli 29 585 zł i wtedy miesięczna rata wynosi 1562 zł. Link do omawianej oferty z możliwością dostrojenia parametrów pod siebie wrzuciłem w opisie filmu. Umieściłem tam też odnośnik do wynajmu długoterminowego na Townstara, a wchodząc na carlispolska.pl znaleźć też można inne modele. Od środkowego Business dostaje się też fotele z tapicerką częściowo ze skóry ekologicznej i nie przypadła mi ona do gustu, bo przez jej umiejscowienie, plecy i nie tylko pociły mi się w niej bardziej niż standardowo przy skórzanych fotelach przy wcale nieupalnej pogodzie i osobiście wolałbym materiałowe wykończenie. Pod kątem wygody fotele z Townstara wypadają w porządku, to znaczy o jakimś wyraźniejszym wyprofilowaniu boczków nie ma co mówić, ale są rozsądnie miękkie i u mnie nawet po kilku godzinach nie wywoływały negatywnych efektów. Nissana Townstar nie można niestety zestawić z żadnym dieslem i trochę tego żałuję, bo jednak jednostki tego typu zdają się być wręcz stworzone do kombiwanów, ale niestety czasy mamy jakie mamy. Benzynowe 1.3D IGT 130 koni ogólnie nie zapewnia w testówce jakichś robiących wrażenie osiągów, o czym świadczy chociażby katalogowy czas sprintu do setki wynoszący 11,8 sekundy, ale w takim powiedzmy bardziej życiowym stylu przyspieszania, to znaczy z mniejszymi zwyżkami prędkości, samochód sprawia wrażenie żwawszego niż sugerowałyby tylko suche dane ze względu na dobrą elastyczność silnika, ponieważ coś zaczyna się dziać, jeśli chodzi o przyspieszanie w okolicach 1700 obrotów, a przy 2000 silnik robi się bardziej żywy i w wielu przypadkach nie wymaga jakiegoś przesadnego kręcenia. Na drogach szybkiego ruchu, aby wycisnąć maksymalną dynamikę, wyższe obroty są wymagane, ale ponieważ skrzynia zastopniowana jest tak, że przy 120 km na godzinę na szóstce benzyna jest trzymana w okolicach 2500 obrotów, a przy 90 km na godzinę jest ich już niemal 2000, to też nie zawsze potrzebne są redukcje, bo jest to już pułap dający radę, jeśli chodzi o zrywność. Dodatkowo czterocylindrowy silnik oferuje dobrą kulturę pracy, bo nawet w okolicach 1500 obrotów nie wpada w bardziej wyczuwalne wibracje, ani nie brzmi niezdrowo i ogólnie benzyna 1.3D IGT przez swoją charakterystykę daje w Townstarze radę, jeśli tylko kierowca nie nastawia się na żadne szaleństwa, do czego ten samochód ogólnie zresztą wcale nie zachęca i ja mogłem sprawnie podróżować na każdym rodzaju drogi, przy czym robiłem to jadąc w pojedynkę. Po dużym obciążeniu pasażerami i bagażem dynamika na pewno się pogorszy, ale wciąż uważam, że do spokojnego dojechania do celu na pewno wystarczy, co nie zmienia faktu, że jakiś diesel dla chętnych by tutaj nie zaszkodził. Skrzynia, która zestawiona została z silnikiem benzynowym, jest przeciętną konstrukcją, to znaczy trudno jest jej cokolwiek zarzucić pod kątem praktycznym, bo biegi wchodzą bez jakiegoś haczenia i też nie ma problemów, aby trafić dźwignią w odpowiednie miejsce, a dodatkowo sprzęgło jest zestrojone przyjaźnie. Z drugiej jednak strony styl pracy lewarka jest pozbawiony jakiejkolwiek sprężystości i biegi wrzuca się w taki powiedzmy suchy sposób, przez co wrażenia z użytkowania manuala w Townstarze są po prostu nijakie i po jakby nie patrzeć japońskim samochodzie można by oczekiwać czegoś więcej. Jeśli chodzi o spalanie, to w Warszawie testowany Nissan zużywał mi średnio 8-9 litrów na setkę, na zwykłych drogach pozamiejskich były to okolice 6 litrów, na ekspresówkach wskazanie rosły do 7-7,5 litra, a przyspieszając do 140 km na godzinę komputer pokazywał 8,5 litra i biorąc pod uwagę też hałas, który przy prędkościach autostradowych wyraźnie się intensyfikuje, to granica około 120 km na godzinę moim zdaniem jest optymalna do tego samochodu.
Zegary Townstara ogólnie inspirowane są tymi z Daci, co widać chociażby po projekcie tarcz i czcionce, jaka została tam zastosowana, ale są względem niej bardziej dopracowane. Mamy chociażby czerwone pole na obrotomierzu, no i przede wszystkim bardziej rozbudowany komputer pokładowy, gdzie jest kolorowy wyświetlacz i też więcej wskazań można sobie tutaj wyrzucić, chociażby te z systemu audio. Jest też komputer podróżny, ta funkcjonalność nie jest jakaś ogromna, ale wszystkie najważniejsze rzeczy się znalazły. Kierownica to z kolei klasyczne Renault, tylko ze zmienionym znaczkiem, co oznacza, że sterowanie komputerem odbywa się w wygodny sposób przyciskami z prawej strony. Z lewej mamy z kolei obsługę tempomatu, ona również nie stanowi problemu. Multimediami steruje się joystickiem za kierownicą, który jest może trochę archaiczny, jeśli chodzi o położenie, ale ma bardzo ergonomiczny kształt i wygodnie się z niego korzysta. System inforozrywki oparty został o oprogramowanie EasyLink od Renault, co oznacza, że mamy tutaj chociażby personalizowalne ekrany domowe, co mi się podoba, ponieważ jeden z widgetów jest chociażby nawigacja, może się znaleźć na części wyświetlacza. Mamy także interfejs, który jest dobrze zaprojektowany zarówno pod kątem wielkości elementów klikalnych, jak i ogólnie pod kątem takiego wyglądu i łatwości w połapaniu się, chociażby w ustawieniach. One mogą być bardziej w formie graficznej, albo też mniej graficznej. Jest integracja ze smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay. Jedyny taki właściwy zarzut, który mam do tego systemu jako całości, to wyświetlacz, ponieważ jest on naprawdę kiepskiej jakości, słaba czerń, niska rozdzielczość. Wygląda to nie dzisiejszo i w samochodzie na tej półce cenowej powinno być coś lepszego. Nie podoba mi się też rząd dotykowych przycisków obok ekranu, ponieważ nawet było to widać podczas mojej prezentacji systemu, że nie zawsze one od razu zaskakują. Ta powierzchnia klikalna jest w nich po prostu niezbyt duża. Podczas jazdy jeszcze trudniej jest nie trafić. No i dodatkowo głośność jest nie tylko pod takim przyciskiem, ale również później trzeba celować w kolejne dwa na dole. Zdecydowanie jakieś pokrętło byłoby wygodniejsze. Żadnych zastrzeżeń nie mam za to do przycisków fizycznych znajdujących się pod ekranem oraz do opartego o bardzo wygodne pokrętła i przyciski panelu klimatyzacji. Frontowa szyba w testowanym Nissanie jest duża i oddalona, co ma swoje plusy, ponieważ dzięki temu kabina sprawia wrażenie bardziej przestronnej. Są też minusy, ponieważ w połączeniu z długim podszybiem i też maską, tylko ledwo widoczną z perspektywy kierowcy, wyczucie przednich krańców nadwozia jest tutaj umiarkowanie łatwe. Nie jest jakieś dramatyczne, no ale kształty generalnie nie ułatwiają. Nie ułatwiają kształty również obserwacji tego, co się znajduje po przekątnych z przodu, ponieważ te słupki, nawet pomimo obecności dodatkowej szyby, są bardzo grube i niektóre rzeczy zasłaniają i trzeba bardziej wychylać głowę, na przykład na jakichś prawoskrętach. Widoczność na boki jest dobra, z tyłu też jest ok, jak na kombivana przystało. Mamy tutaj duże szyby i bardzo regularne kształty nadwozia. Tylna szyba chociażby jest niezbyt wysoko poprowadzona i kończy się wraz z nadwoziem. Służący wsparciem gdzieś na parkingach system kamer 360 stopni oferuje kiepską jakość obrazu z niską rozdzielczością. Dostaje się w nim za to bardzo rozsądne pole widzenia, gdzie nie ma jakiegoś tam rozciągania elementów po bokach i ogólnie jest to i tak przydający się w codziennym użytkowaniu dodatek. Townstar z zewnątrz wygląda na dużego, ale w rzeczywistości jego rozmiary wcale takie potężne nie są. To znaczy mamy tutaj 449 cm długości, 186 cm szerokości i 180 cm wysokości. Zwrotność testowanego Nissana jest ok, a kierownica przy niskich prędkościach pracuje w nim z niewielkim oporem i chociaż reakcje auta są umiarkowanie żwawe, to gdzieś na parkingach mnie ten samochód nie sprawiał większych problemów. Wraz ze wzrostem prędkości układ kierowniczy się utwardza i na drogach szybkiego ruchu stawia już solidny jak na kombivana opór, co w połączeniu z odczuwalnym wygładzeniem reakcji przekłada się na fakt, że testowanego Nissana z równowagi przypadkowo praktycznie nie da się wyprowadzić, a też jadąc w zwykły pod kątem wiatru dzień czułem tylko czasami lekkie bujanie nadwozia na drogach szybkiego ruchu, które nie wymagało kontrowania kierownicą. Na nieekspresowych drogach pozamiejskich siła wspomagania jest umiarkowana, przy czym jak na auto tego typu układ kierowniczy jest całkiem żwawy, to znaczy wciąż przewidywalność prowadzenia gra pierwsze skrzypce, ale nie czułem w Townstarze jakiejś przesadnej gumowatości, czy nazwijmy to miałkości w sposobie prowadzenia. Też zawieszenie w tym modelu, chociaż całościowo bardziej nastawione zostało na miękkość i wygodną jazdę, to jest też trochę sprężyste i nadwozie nie buja się przesadnie w zakrętach pokonywanych z rozsądną prędkością, zatem zachowanie na drodze testówki oceniam naprawdę pozytywnie, bo chociaż i tak jazda Townstarem nie wzbudza jakiejś emocji, to jak na rodzinny samochód widać tutaj odpowiednie dopracowanie tego obszaru.
Wnętrze Townstara nie zostało wyposażone w żadne dekoracyjne elementy świetlne, podświetlone zostały jedynie instrumenty pokładowe, a w zdecydowanej większości kolor biały, mamy tylko lekką domieszkę czerwieni na zegarach, co tworzy tutaj bardzo neutralny, taki typowo użytkowy nastrój, żeby po prostu dało się z tego samochodu korzystać po zmroku i to się udaje, tym bardziej, że wszystkie przyciski, przełączniki doczekały się swojego źródła światła, no ale nie ma też się czym tutaj zachwycać. Przednie światła testowanego Nissana mają prosty projekt z jedynym trochę wyraźniejszym elementem w postaci pasków do jazdy dziennej. Całe oświetlenie jest w tej części nadwozia LEDowe. Tak samo jest z kierunkami w bocznych lusterkach. Z tyłu niestety diodu na kierunkowskazy nie starczyło, znalazły się za to one w światłach pozycyjnych i prezentują się ładnie. Podobnie jak cały Townstar, gdy jest ciemno, jak na auto tego typu, wypada moim zdaniem naprawdę ok. Przy moim stwierdzeniu o pełnych LEDach z przodu trzeba postawić gwiazdkę, ponieważ zazwyczaj faktycznie tak jest, ale za światła drogowe odpowiadają zwykłe halogeny, co przy cenie samochodu jest mocno rozczarowujące. Diodowe światła mijania umieszczone zostały w zwykłych odbłyśnikach i oferują przeciętną precyzję oraz dobrą moc świecenia. W górnych częściach deski rozdzielczej oraz drzwi w testówce mamy twarde tworzywa, które nie są najwyższych lotów, widać po nich plastikowość, zwłaszcza w słońcu. Poniżej znajduje się bardzo przyjemnie już wyglądająca wstawka z imitacji szczotkowanego aluminium. Na drzwiach wypadają też materiałowe wstawki, one są trochę jaśniejsze niż reszta utrzymanej w ciemnej tonacji kolorystycznej kabiny. Podłokietniki są co prawda wykończone ekoskórą, ale pod nią jest właściwie od razu plastik i tak ten plastik się czuje, gdy łokieć się na nich opiera. W niższych częściach kokpitu mamy kontynuację twardych tworzyw, fortepianowej czerni nie ma tutaj zbyt wiele. Nie mam zastrzeżeń, jeśli chodzi o to, jak działają i jak zostały wykonane jakieś drobniejsze elementy. Wypada tak, że spasowanie niepożądanych dźwięków nie słyszałem podczas użytkowania, a ogólna jakość wykonania wnętrza Townstara jest przyzwoita. To znaczy jest tutaj trochę za bardzo plastikowo moim zdaniem i nie ma się czym zachwycać, ale też nie ma za bardzo do czego przyczepić, jak na tę klasę samochodów jest ok. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego ma typową dla Nissanów bryłę, czyli jest on niewielki, lekki oraz ma obłe kształty, dzięki czemu w ogóle nie przeszkadza w kieszeni. Wykonany został w większości z bardzo rozsądnego, czarnego, chropowatego plastiku, który przy okazji jest naprawdę dobrej jakości. Mamy też trochę srebrnych wstawek. Podsumowując, Townstar pokazuje, że dla spalinowych kombiwanów wciąż powinno być miejsce na rynku, bo dla części użytkowników takie pudełkowate nadwozie i wynikające z niego korzyści zdecydowanie przewyższają modniejszą i dynamiczniejszą bryłę SUV-ów. Samochód sam w sobie oceniam pozytywnie, bo oferuje solidny poziom w każdym istotnym aspekcie, a jednocześnie jest on rozsądnie wyceniony. Jeśli zatem ktoś nie musi mieć koniecznie w aucie tego typu diesla, to propozycję Nissana warto wziąć pod uwagę. I to wszystko, co przygotowałem o Townstarze. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o carlispolska.pl, ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!